Mówią, że paszport UK to bilet do lepszego życia, ale zanim go dostaniesz, najpierw musisz zdać egzamin właśnie z życia. A dokładnie Life in the UK Test, czyli coś, co teoretycznie mogłoby napsuć wiele krwi nawet, a może w szczególności, rodowitym Brytyjczykom. Zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, jakie podstawowe warunki trzeba spełniać, aby w ogóle rozważać podejście do całej procedury. Dziś czas na etap, który wielu przeraża najbardziej. Bo niby to tylko 24 pytania, ale żebyś nie skończył tak jak statystyczny Brytyjczyk, który zapewne też by tego testu nie zdał, ja przeprowadzę cię dziś krok po kroku przez całą procedurę. Jedziemy! Life in the UK Test to obowiązkowy egzamin, który musisz zdać, zanim złożysz wniosek o stały pobyt lub brytyjskie obywatelstwo. W teorii chodzi w nim o to, aby sprawdzić, czy rozumiesz brytyjską historię, kulturę i zasady społeczne. A w praktyce, żeby upewnić się, czy nie pomylisz króla z premierem i wiesz, czym różni się Szkocja od Walii. Egzamin Life in the UK składa się z 24 pytań i żeby go zdać, potrzebujesz 18 poprawnych odpowiedzi, czyli 75%. I tutaj zaczyna się zabawa, bo pytania to wybuchowa mieszanka z historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii 4 krajów naraz, a nawet ze sportu. Serio! W teście mogą trafić się pytania o brytyjskich olimpijczyków, zatem teoretycznie musisz się przygotować nawet z WF-u. Na szczęście nikt nie każe ci robić skoków w dal lub wykonywać wolnych jak David Beckham. Egzamin ten odbywa się w oficjalnych centrach testowych na terenie całej Wielkiej Brytanii. Niestety nie ma możliwości zdawania go z domu, a to dlatego, że Home Office ma bardzo ograniczone zaufanie do ludzi, którzy mają dostęp do Google'a. Rezerwacji dokonasz wyłącznie na oficjalnej stronie rządowej gov.uk, wybierając jeden z 5 centrów najbliższych Twojemu miejscu zamieszkania. Koszt to 50 funtów płatne z góry, a jeśli się spóźnisz, przyniesiesz zły dokument na egzamin lub też zrobisz literówkę we własnym nazwisku, niestety test przepada razem z opłatą. Life in the UK muszą zdawać wszyscy z wyjątkiem dzieci poniżej 18 roku życia, seniorów od 65 roku życia wzwyż oraz osób z udokumentowanymi medycznie problemami fizycznymi bądź psychicznymi, które uniemożliwiałyby podejście do tego testu. Po zdaniu otrzymasz certyfikat, o którym powiem jeszcze więcej pod koniec tego filmu. A jeśli jeszcze nie udało Ci się obejrzeć poprzedniego odcinka z tej serii, zostawiam Ci linka w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. Jak już mówiłem wcześniej, zakres tematyczny Life in the UK to prawdziwy miks gatunkowy, bo jest i trochę historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, kultury, a nawet sportu. Oficjalnie wszystko pochodzi z książki pod tytułem Life in the United Kingdom – A Guide for New Residents i to z niej rząd losuje pytania. Zatem jeśli ktoś Ci powie, że wystarczy filmik z YouTube'a, to przygotuj się na randkę w ciemno z brytyjską historią. Zacznijmy od historii. Trzeba wiedzieć na przykład, kiedy była bitwa pod Hastings, kim był Winston Churchill oraz kto napisał Canterbury Tales. Na szczęście nie pytają o to, jak przetrwać listopad w deszczu, ale wiedza o monarchach czy też wojnach religijnych okazuje się tutaj niezbędna. Dalej mamy instytucje i społeczeństwo. Tu możesz się spodziewać pytań typu ile izb ma parlament, kto wybiera posłów albo kto może głosować. W teorii to wiedza obywatelska, w praktyce zagadka dla większości Brytyjczyków. Jest też część o życiu codziennym i kulturze, czyli święta narodowe, religijne, zwyczaje, obyczaje, a nawet sport. Spodziewaj się zatem pytania typu, który brytyjski sportowiec zdobył złoto olimpijskie w biegu na 5000 metrów, bo ta wiedza jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz udać się do swojego miejscowego Tesco po mleko. No a jak już tam dotrzesz, w nagrodę dowiesz się, kiedy jest Wielkanoc, Diwali czy Hanuka. A jako, że ja zdawałem swój test jeszcze przed Brexitem, to były w nim pytania i o Unię Europejską, ale Ciebie na szczęście ten temat już nie powinien dotyczyć. Podsumowując, ten test sprawdza nie tyle, czy rozumiesz życie w UK, co czy potrafisz zapamiętać to, o czym rodowici Brytyjczycy już sami dawno zapomnieli. Gdyż według statystyk większość rodowitych mieszkańców wysp nie poradziłaby sobie z nim, ale oni niestety mają ten jeden przywilej, którego ty nie masz. Po prostu urodzili się pod właściwym kodem pocztowym. Niestety.
Zanim przejdziemy dalej, krótka autopromocja. Jeśli chcesz ogarnąć cały proces zdobywania obywatelstwa i paszportu UK, zachęcam Cię do obejrzenia mojej serii pod tytułem Paszport UK 2025. Dowiesz się z niej nie tylko o formalnościach i kosztach, ale również na jakiej podstawie, poza Indefinite Leave to Remain, czy też Settled Status, możesz mieszkać i pracować legalnie w UK bez obywatelstwa i paszportu UK. W razie czego zostawiam Ci link w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. A jeśli uważasz ten odcinek za dobry, wartościowy lub pomocny, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to ogromna pomoc w rozwoju kanału. Z góry dzięki, a my lecimy dalej. Wiedziałem, że aby przygotować się do testu, po prostu trzeba będzie kupić tę książkę Life in the United Kingdom – A Guide for New Residents. Ja nawet ją kupiłem, to znaczy prawie kupiłem, bo mając ją w rękach i widząc, ile tam jest informacji, ja ją zamknąłem szybciej niż otworzyłem, bo to nie jest poradnik, to encyklopedia z elementami tortur. Po drugie, kosztowała 12 funtów i jakoś trudno było mi się zmotywować, aby zainwestować w coś, co raczej nie zapowiadało spektakularnego sukcesu. Innymi słowy, szkoda było pieniędzy. A przy okazji, co ty byś zrobił, drogi widzu, na moim miejscu? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw twojej opinii. Na szczęście znalazłem apkę o tym samym tytule z zawartością identyczną jak książka, tyle że za darmo, a w bonusie była tam cała masa testów próbnych. Więc przeczytałem ją trochę z rozpędu, a trochę z ciekawości i zrobiłem to jak Chuck Norris, czyli od A do Z i jeszcze 2 razy, aby mieć pewność, że cała wiedza o dynastii Tudorów nie wyparuje mi z głowy. Potem przyszła pora na testy. Rozwiązywałem je bardziej dla zabawy niż dla nauki, a prawdę mówiąc strzelałem na ślepo i nic dziwnego, że w 99% przypadków spektakularnie oblewałem. Ale z czasem moje wyniki zaczęły iść w górę i była to kwestia czasu, być może po jakichś 2 tygodniach zacząłem trzaskać absolutnie wszystko jak leci na 100%, a było tych testów chyba ze 40 i wtedy też uznałem, że nadeszła pora na prawdziwy egzamin. Już po wszystkim dowiedziałem się natomiast o jednej stronce, która z jakichś powodów nigdy nie zadziałała na moim kompie. Nie wiem dlaczego, ale to nie ma znaczenia. W razie czego mogę zostawić link w opisie, ale uprzedzam. Jeśli ktokolwiek chce się przygotować do egzaminu tylko i wyłącznie na jej podstawie, robi to na własną odpowiedzialność. Koniec, kropka. Samo zabukowanie testu i opłata to była formalność. 5 minut roboty i po sprawie. Ale jakież było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że test na temat wiedzy o Zjednoczonym Królestwie będę zdawać w budynku należącym do irańskiego stowarzyszenia gdzieś w zachodnim Londynie. West is best, pomyślałem i pojechałem tam z entuzjazmem, który jednak bardzo szybko stopniał, dosłownie w 5 sekund po tym, jak wszedłem do środka. A dlaczego? Bo to miejsce naprawdę wyglądało jak kapsuła czasu. Było strasznie ciasno, sufity były niskie, a ściany to chyba jeszcze pamiętały późne lata 80. Dosłownie, całe to miejsce przypominało moją podstawówkę z końcowych lat PRL-u. Nawet egzamin pisałem na komputerze, który jodka w jodkę przypominał ten sam, na którym uczyłem się informatyki w 8 klasie, tylko monitor nie był kinoskopowy. Ale zanim zasiadłem do pisania testu, musiałem jeszcze zostawić swój plecak w szafce, która była tak mała, że mój plecak ledwo się do niej zmieścił. Stąd też moja wskazówka do ciebie, drogi widzu. Jeśli nie musisz, nie zabieraj ze sobą zbyt wielu osobistych rzeczy. A jeśli chodzi o sam test, to trwa on 45 minut, ale ja wyszedłem z sali już po 5. A dlaczego? Nic dziwnego, przez prawie 2 tygodnie męczenia buły na aplikacji ja miałem wszystkie pytania w małym paluszku. Nawet pani z recepcji była zdziwiona, ale ja byłem pewny swego. I za parę dni przychodzi list z certyfikatem, a w nim Passed with Distinction 100%. Dziękuję bardzo. Po wszystkim miałem rzecz jasna satysfakcję, ale też przyszła mi refleksja, że warto było to zrobić porządnie i po staremu, a nie szukać magicznych dróg na skróty. Bo w sieci pełno jest cudownych porad pod tytułem Poznaj triki na egzamin, ale jeśli ty liczysz tylko i wyłącznie na szczęście, to równie dobrze możesz rzucić monetą. Ja postawiłem na klasyczną metodę, czyli przeczytałem, zrobiłem testy, poszedłem i zdałem. Veni vidi vici. Po zdaniu Life in the UK otrzymujesz certyfikat, czyli mało efektowny kawałek papieru, którego wartość jednak jest o wiele większa niż niejednego dyplomu z uczelni,
gdyż na jego podstawie możesz ubiegać się o stały pobyt i obywatelstwo brytyjskie. Certyfikat ten jest bezterminowy, zatem wystarczy, że zdasz ten test raz, a dobrze, i masz już święty spokój do końca życia. Nie zalecałbym go jednak gubić, gdyż w tym przypadku Home Office nie wydaje duplikatów i w razie W pozostaje tylko jedna możliwość, mianowicie zapłacić i podejść do testu jeszcze raz. Wynik testu poznajesz już po jego zakończeniu, natomiast parę dni później pocztą przychodzi oficjalne potwierdzenie. Nie musisz nic aktywować ani nigdzie się logować. Wystarczy, że trzymasz ten świstek jak relikwię i pilnujesz, aby nie włożyć go do tej samej szuflady, gdzie trzymasz rachunki za prąd. To też nie jest koniec świata, bo można podchodzić ponownie po 7 dniach. Z tym, że każde podejście równa się kolejne 50 funtów, a finansowa motywacja w tym przypadku działa dużo lepiej niż jakikolwiek system kar i nagród. Dla mnie Life in the UK to nie był test z wiedzy, a raczej z cierpliwości i konsekwencji. I nie dlatego, że pytania były trudne, tylko dlatego, że przygotowanie się wymagało czasu i systematyczności. A to, o co w Wielkiej Brytanii uchodzi za największą cnotę, to właśnie konsekwencja. Life in the UK to nie jest test z logiki ani z języka. To po prostu formalność, którą trzeba przejść, jeśli chcesz zostać w tym kraju na stałe. Zdać można i nawet na 100%, ale nikt nie zrobi tego za ciebie. A jeśli chodzi o mój spektakularny sukces, to był to klasyczny przykład strategii 3Z, czyli zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Bo jeśli dzisiaj ktoś by mnie spytał na przykład o War of the Roses, o to, czym różni się system proporcjonalnej reprezentacji od First Past the Post, czy też ile medali zdobyli brytyjscy paralimpijczycy w łyżwiarstwie figurowym, moja odpowiedź będzie jedna i ta sama. Mów mi, Zenon. Zrobiłem swoje i tyle. I teraz mam dokładnie ten sam przywilej co rodowici Brytyjczycy. Nie muszę nic już z tego pamiętać. Czyli w pewnym sensie stałem się taki jak oni, nieprawdaż? Napisz mi w komentarzu, co ty o tym sądzisz. W tym miejscu przypomnę, że ten odcinek jest częścią serii pod tytułem Paszport UK 2025, a jeśli chcesz zobaczyć inne odcinki z tej serii, zostawiam Ci linka w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu. Możesz również kliknąć w ikonkę w prawym górnym rogu ekranu. A w następnym odcinku zajmiemy się egzaminem językowym GESE, czyli tym, w jaki sposób Home Office sprawdza, czy potrafisz powiedzieć coś więcej niż lovely weather in it. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie zostaw swój ślad w postaci komentarza, daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. A tak w ogóle wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zabaw wkrótce. Cheers!